Dzisiaj najnowsza Vista Goldhound to jest następca Visty Gold, Visty Gold Gain, czyli ostatniego modelu. 30 kHz jest robocza częstotliwość. Bardzo fajnie rozwiązane urządzenie, dlatego że to jest urządzenie, powiedzmy, że analogowe, natomiast nadające się właśnie do drobnych rzeczy i jest dana taka opcja, jaką jest threshold. Tu nie ma podwójnej dyskryminacji jak w Viście X, natomiast jest 11-calowa sonda. Myślę, że tak, na drobną biżuterię, na drobne bardzo rzeczy, drobne klepaki srebrne, drobne złote rzeczy, to będzie bardzo fajne urządzenie i będzie się do tego nadawało. Oczywiście jest tylko deszczoodporna elektronika, sonda jest w pełni wodoodporna. Mariusz miał okazję pochodzić z tym urządzeniem. Jeszcze wrócę do jednej rzeczy. Mamy tutaj threshold, czyli możemy sobie dostroić bardzo precyzyjnie wykrywacz do gruntu. To jest bardzo duży plus w takim urządzeniu, dlatego że jeżeli grunt na przykład zaczyna nam przeszkadzać, albo chcemy się skoncentrować na pewnych sygnałach, w pewnym sensie nie tracąc na osiągach, bo mamy też czułość, prawda? Zostawiając nieruszoną czułość, możemy wyregulować ten filtr, który odpowiada za zakłócenia od gruntu, prawda? Wtedy możemy stracić oczywiście takie drobne, delikatne sygnały, prawda, duchy głęboko położonych rzeczy, ale mamy ten komfort, że nic nam nie przeszkadza i pracujemy nad bardzo stabilnym urządzeniem. A jeśli chcemy kopać jakieś duchy i głęboko położone rzeczy, możemy wykręcić to urządzenie. Tak naprawdę jest tutaj przełącznik, który daje all metal. Urządzenie jest dwutonowe, niski i wysoki ton. To jest fajna sprawa, bo to jest proste urządzenie. I oczywiście jak zwykle powstaje temat wyświetlaczy. Zaletą analogów, o czym zawsze powtarzamy obaj do znudzenia, jest plus taki, że musicie sprawdzić, żeby wykopać i nie pominiecie. Natomiast umówmy się, ID cyfrowe to jest rzecz umowna i często wartość przykładowo 71-74 to jest taka sama wartość na monetę, jak i na puszkę. No i to jest, nie sprawdzisz, nie będziesz wiedział. To nawet Deus za 8000 zł dwójka nie daje takiej 100% pewności i komfortu nawet po wykresie, który jest, żeby rozróżnić. Także bardzo fajne urządzenie. Może Mariuszowi dam, Mariusz powie coś więcej, Mariusz chodził, a w tym odcinku pokażemy Wam dalej testy, jak to urządzenie po prostu działa. Witam w naszym rozległym kraju. Co mogę powiedzieć? Jest to, próbuję na szybkiego policzyć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 lub 8 wykrywacz od Deeptecha, który mam w rękach i miałem okazję pochodzić z nim po polu. Jakie moje odczucia na takie pierwsze wrażenia, tak? No fajna, nowa puszka, którą znamy już z Xa, przeniesione baterie ze slotem tutaj w nowym pudełku, to fajne. No i sama praca wykrywacza, tak? Bardzo jest czuły. To jest wykrywacz, którym się nie omija sygnałów, a na polu zaśmieconym cienkimi aluminiowymi blaszkami jest wręcz denerwujący. Tak, jest tak czuły, wyłapuje wszystko, tak, wyłapuje każdą śrucinę, wyłapuje najmniejszą plombę, wyłapuje wszystkie te pomielone na naprawdę drobne elementy puszki, których tu jest pełno na tych polach, a jednocześnie jest zadziwiająco głęboki, jak na tą częstotliwość. Jest naprawdę można nim sięgnąć ładne parę centymetrów, takie obiekty wielkości, nie wiem, złotówki, nawet 50 groszy, na głębokość pinpointera garetowskiego to jest tutaj dla tego wykrywacza żaden problem. I to daje Wam przewagę taką, że na zmineralizowanej glebie to urządzenie będzie sobie świetnie radziło. Oczywiście to nie jest multifrekwency, ale już na jakichś takich gliniastych podłożach trudniejszych ten wykrywacz będzie sobie po prostu dobrze radził. Przejdźmy może do testów, pokażemy jak to działa w terenie. Mariusz będzie chodził z tym urządzeniem, a ja po prostu pofilmuję na takim śmietnisku tutaj, w którym się znajdujemy i spróbuję Wam pokazać, jak to po prostu urządzenie sobie w tych warunkach radzi i jak po prostu pracuje. Na końcu jakieś podsumowanie zrobimy. Dobra? Obrączka z monety srebrna. No, jeśli chodzi o prędkość, to tutaj nigdy nie było z tym problemu. Mała obrączka złota. Okay. No i teraz zaraz pokażemy coś drobnego może. Samo mocowanie. Zapięcie. Tak. Też takie rzeczy sygnalizuje, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w ziemi. To teraz
zaatakujemy po prostu bezpośrednio. Niski ton na żelazo. Tak, i to jest w istocie Polmos. Fajnie, bo to żadnych problemów nie ma z namierzeniem. Tak. Proste, intuicyjne urządzenie i to jest super. To nie jest dobry sygnał. Za głośny jest, ta. Ale wykop, zobaczmy. No, powierzchniowy śmieć, wiadomo. No, głęboko nawet. Proszę. To coś większego. Puszka będzie Puszka pewnie. będzie jak nic. Tak. Nie? Jest. Tak jest. To żaden fant. Żaden fant, jakiś kawałek rolówki czy czegoś, tak. Szybko działa, nie? Dobrze separuje, to jest fajne. To, że on jest to od razu, to było pierwsze, wiesz. Jak się Radowi pokazywałem, nie? Ale i bardzo się nie wzbudza, patrz, jedziesz po trawie, to 30 kHz to jest... To Nie, uwaga, to stoi jeszcze raz. cichutko jest tutaj, a tu jest śmietnik. Ale przełamuje się, nie? Ale podjechałem na 30 dyskryminacji. A, i dlatego, no dobra. No zobacz. Pytanie, czy tu czegoś jeszcze nie ma. Kawałek haczyka według mnie. Tak, Pewnie miedzianego. tak. No, i jaki głośny, mocny sygnał jest. Właśnie to jest przewaga, że jeśli szukacie drobnych klepaków, takich drobnych monet, a jeszcze ktoś jak mieszka w UK i tam jest saksońska biżuteria i drobne rzeczy, to rzeczywiście na takie artefakty to jest super rozwiązanie. Nic nie... Widzisz, a to przełamywało. Tak, to żelazo było obok, dokładnie. To jest coś płytko. I blaszka, jakich tu jest całe mnóstwo. Co? Miękki sygnał, tak. Co to było? Śruba rozporowa? Aluminiowa? Ta. Kawałek ołowiu. Fajne. Widzicie, to jest śmietnisko, ale urządzenie sobie świetnie naprawdę radzi. Bardzo fajna jest praca i nie trzeba żadnej wiedzy, żeby się nauczyć, nie? O. I to jest znajdka. Kran od samowaru albo coś takiego. Albo gałka od mebli. Tak. Ja obstawiam samowar.
Tutaj takie właśnie międzywojnie, pierwszowojenne jakieś rzeczy wychodziły. Dokładnie. Śmietnisko. Nawet ma taki ornament tutaj. Fajny. Chodź, pokażemy, Taki poczekaj. roślinny jakby. Widzisz? Oczywiście, nawet jest jest zdobiony. Mhm. Tak, od samowaru pewnie. Samowar. No. Tutaj ta moneta leży na wierzchu. Widzisz ją? Pierwszy sygnał teraz. Moneta. Ta moneta leży na wierzchu, ale numer. Jaka piękność. Co to? Blaszka. Kolejna. No taki to urok, no niestety. I kolejna blaszka. A nie, może na parstek? Nie, proszę. A, to jest fragment pierścienia wiodącego. Co? Na 100%. Tak, rozerwany pierścień wiodący. Zobaczcie, jak warto obracać się nad sygnałem. A to nie jest dobry sygnał. To nie jest dobry sygnał, nie. On jest taki karczący trochę. Tak, i przełamuje się. O. Korozja. Albo dwa obiekty. Albo dwa obiekty. No wykopmy dla samej nauki. No, raczej blacha zardzewia gdzieś na boku leżąca i daje ten efekt halo taki, że masz z boku sygnał przesunięty. Pewnie tak. Gdzie to jest? Gdzieś to bliżej, wydaje mi się, że powinno być. O. No to jakaś folia. Nie. To jest blacha. To jest blaszka, dobra, zobacz. Zobacz co się dalej z tym dzieje. To dawało nam wysoki ton. Ta. A tu jest żelazo obok, ta. Ten efekt maskowania właśnie był spowodowany żelazem, które leżało obok, nie? I zmieniał się sygnał. Ale on nie śpiewał tak, jakby człowiek chciał. No tak to smarty i X-y według mnie są najlepsze. No, widziałem na wideo, że ktoś z chłopaków z czarnych kciuków X-a używa. Mhm. O. Myślałem, że coś fajnego. A to Niestety. odłameczek jakiś śmieć. Słońce czy cień? Moneta czy podkładka? Moneta. Trzeba przetrzeć, bo nie widzę, ale chyba 2 grosze. Większa. To jest to miedziane jeszcze. 20 Widzisz? groszy. Tak, czekaj. Zzieleniało. Pokażemy ta. Spróbujemy datę odczytać. Ta. 1949. Zgaduję. Mhm. Tak. Pokaż.
Pięknie. ta monetka. Tak, gorzej Taki słychać. bardziej ciągnie się, nie? Tak, jak jest krótki sygnał taki, to jest widać, że to jest jakiś obiekt bardziej taki zwarty. Jak się rozjeżdża, to będzie albo jakaś blaszka, albo folia, coś większego, albo jakiś kawałek, jakiś odłamek. Pasek, drut, Albo ołów, nie? Bo Albo ołów. ołów też taki ma ołów tak pływa. pływa, tak. Zero, zero. Plomba, zaraz pokażemy bliżej. Co ona tu ma? Nic nie ma. Trochę napisów. Ale dobry sygnał, nie? Już się zmienił na żelazo. Widzisz? Tak. To ciekawe, czy tu żelazo maskuje i jest obok żelazo, czy po prostu przemieścił się element i się zmieniła identyfikacja. To ciekawe jest. Albo są dwa. Coś bardzo drobnego. Plomba. Plomba, ta. Mała plomba. Z orzełkiem. Orzełku śmieszne. Widać go? Coś widać. Wzięliśmy szczoteczki. Oczywiście. Poczekaj, pokaż. Jest orzełek, widać. No fajnie. Tak, żelazo było obok. Patrzcie. Obok było żelazo. Wykopujesz to żelazo? Postaram się. Dobra. No głęboko może być, albo jakiś większy kawałek tutaj. Jak to? Plomba leżała pod spodem, było żelazo, to. Tak jest. Mamy stary jakiś kutna, może nawet gwóźdź. Aha, Czy haczyk. haczyk, tak. Haczyk. Aha. No i nie mamy pytań. Zobaczcie, co dawało taki mocny sygnał i zakłócało. Taki kawałek żelastwa. Oczywiście można ustawić sobie wyżej dyskryminację, ale to było to dokładnie. Na 25. I koks. I sygnał się Dyskryminacja na 30. przełamuje się ewidentnie, tak. I miałczy. Tak. I przełamuje się długi sygnał, nie wykopiecie tego koksu. Słychać, że to jest zły obiekt. Można chodzić po takich rzeczach. Stabilna jest ta sonda, bo zawsze był z tym problem. We wcześniejszych modelach, w pierwszym Goldzie był z tym problem, że jednak jak się wykręciło dość mocno wykrywacz, to sonda jak dotykała czegokolwiek, to odpowiadała. I tak samo na mokrej trawie. Oni później to poprawiali, ale widzę, że tutaj takiego problemu nie ma. Chyba coś płytko. Fajnie. Czy to jest jakaś ozdobna szpila do włosów? Możemy tak się oszukiwać. Możemy tak się oszukiwać. Tak, oszukujemy się. Dwa obiekty mogą być, nie? Na
Małe kłyszki. Tak. Coś żelaznego. Albo ta łyżka dawała taki efekt. Tak. Może leżała obok żelaza jakiegoś. A, pierścień wiodący rzeczywiście. Dziucha. Widzisz? Podsądą. Ta moneta, miałeś rzeczywiście rację. I leży na wierzchu. Patrzcie. Opiejka. Dobra, podsumujemy sobie krótką chwilę z tym wykrywaczem. Jak dla mnie fajne urządzenie, bo czułe, to może też być problem na śmietniku, natomiast na pewno nic nie pominiemy, czyli jeżeli mamy produktywną miejscówkę, to się sprawdzi chyba najlepiej ze wszystkich takich wykrywaczy do drobnicy, dlatego że no, wykopiesz wszystko na tej miejscówce. Jest to proste, nie wymaga nauki, można sobie to wszystko łatwo ustawić. No, jest to poręczne i jednoznaczne są sygnały, prawda? Dobrze się zapina na obiektach, to jest fajne. No, koks odróżnisz, myślę, że to są same zalety w tej chwili. Na ekstremalnym śmietniku Za duża sonda. za duża sonda, 11 to się nie nadaje, musiało być coś zupełnie mniejszego, nie wiem, 6 stali, nie? Tak mi się wydaje. No ja nie wiem, pomyśl, podsumuj, no. Ja? No, Ja nie jestem obiektywny, bo ja lubię wykrywacze analogowe. To zacznijmy od tego, bo ja odpoczywam, nie gapię się w wyświetlacz, tylko sobie idę go słucham. A odkąd chodzę na słuchawkach, to już w ogóle jest bajka. Wtedy mam czas na wszystko, na rozglądanie się, oglądanie ptaków, nie wiem, zająców, saren. No tak, ale sam wykrywacz, no tak jak mówiłem, on jest piekielnie czuły. Piekielnie czuły na każdą pierdołę, do tego stopnia, że daje mocny sygnał na drobinkę i jest jęk zawodu po znalezieniu tej drobinki. No, tak jak widać na filmie, tak? Pręciutki jest, ale no to jest zaleta, przewaga wykrywaczy analogowych. One zawsze będą szybsze, zawsze będą według mnie bardziej czułe i zawsze będą głębsze. no Niestety. tak, to wiemy nie od dziś i tyle. Jak ktoś szuka srebrnych, drobnych monetek, prawda? Jakichś Tak, klepaczków, tak. to na takie klepaczki to będzie lepsze niż większość urządzeń z wyświetlaczem. Nieważne, czy w miksie chodzi, czy z multifrekwencji, to naprawdę to się będzie sprawdzało. Tak, bo Tak, potrzeba tak, już tak. naprawdę dobrego sprzętu, żeby dorównywał takiemu analogowi, tak? I nie mówię tu tylko o firmie Deeptech, bo konkurencja też robi ciekawe, dobre urządzenia, porządne tak jest, urządzenia. tak jest. Mamy kolegów, którzy chodzą z innymi analogami i widzimy, co się dzieje, tak? Nieraz miałem w rękach te wykrywacze i naprawdę to jest po prostu kwestia obycia się ze sprzętem danej firmy, tak? Ja od dawna używam sprzętu Deeptecha, więc mówię, nie do końca jestem obiektywny, ale uważam, że jest to bardzo fajny, bardzo fajne sprzęty, bardzo dobrze sprawdzające się w różnych warunkach i mało tego, taki analog pozwala na skonfigurowanie sobie w miarę uniwersalnego sprzętu, tak jak miałem kiedyś Smarta z 3 sondami, tak? Bo miałem 14, miałem standardową sondę i miałem małą 6 i tak naprawdę byłem w stanie pracować nim w każdych warunkach. Praktycznie pod każdy scenariusz byłem w stanie ustawić swój sprzęt. I to jest według mnie przewaga nad innymi sprzętami nieanalogowymi. I tym zakończymy. A wybór należy do Was. I tym zakończymy w takim razie. Jak macie jakieś pytania, zapraszam na omnitron.pl. Pamiętajcie o subskrypcji. Do usłyszenia w następnym odcinku.